Siemano, poszukiwacze skarbów. Dzisiaj udało mi się wejść na pustą miejscówkę, o której mówiłem wam ostatnim razem, jak byłem tutaj na górze na Ornfloi. Jest dość bardzo zatłoczona z reguły, ale dzisiaj ze względu na dość wczesne godziny jak na mnie jest tu pusto, więc postaram się tutaj jak najwięcej przeszukać w dzisiejszym dniu. Pierwszy sygnał i tym pierwszym sygnałem jest kawałek blaszki aluminiowej. No, dokładnie kawałek blaszki. Tutaj sygnał 70. Ale w takim dołku może być to po prostu puszka od pasztetu, jak już kiedyś. No, nie jest to puszka, ale pozostałość po grillu jednorazowy. Stara blacha na ryby najprawdopodobniej. No powiem wam, że na razie tutaj bardzo cienko. Na tych kamieniach coś wychodzi i to są z reguły jakieś gwoździe albo małe kawałki metalu, a tak to cisza. Teraz wyszło coś takiego, też jakiś skorodowany element żelazny z jakimiś wkrętami. Naprawdę wychodzi tu od groma sygnałów, ale wszystko z reguły to jest żelastwo albo właśnie takie aluminium, właśnie jakaś pokryweczka od jakiegoś czajniczka aluminiowa, coś w ten deser. Co to jest, nie wiem. Zawleczkowy sygnał. No, a jeśli zawleczkowy sygnał, to 399 zawleczka. Przeniosłem się nieopodal mojej dobrej miejscóweczki, ale oczywiście przyszedłem się w tereny, które jeszcze nie zostały zbadane. Tutaj bardzo dużo ludzi kempuje. Przebadam ten teren. Póki co przy otwartym aucie nie będę się zamykał, a później pójdę możliwe, że tutaj, tędy i wrócę tędy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze zapomniałem dodać, na tamtej miejscówce, na której byłem, naprawdę była ogromna ilość sygnałów. Większość sygnałów to były sygnały metalowe, jakieś części aluminiowe, najprawdopodobniej wypłukane przez fale wśród tych kamieni. Na plaży to w ogóle wykrywacz się strasznie wzbudzał. W sumie nie mam zielonego pojęcia czemu, bo próbowałem ten program Beach, ale próbowałem też na innych programach, strasznie się wzbudzał. Możliwe, że jest taka mineralizacja tutaj tych skał, no wiadomo, słona woda i tak dalej, a wykrywacz też nie jest z górnej półki. Zobaczymy, jak to będzie z legendą. Powiem wam, że dzisiaj jest dość grubo, jeśli chodzi o pogodę. Nie wiem, jak to zdzierżę w Polsce, bo tutaj jest chyba 17 stopni teraz, a dla mnie to jest skwar nie do wytrzymania. Więc co to będzie?
jak będziemy w Polsce. No ale mam nadzieję, że będziemy się wtedy wspomagać różnymi jeziorami i tak dalej. Tutaj sygnał, ale to coś metalowego. Nie jest chyba śledź metalowy, ale kopię takie sygnały też w miejscach, w których prawie nic nie wychodzi. Warto kopać i takie. Pierwszy śled na dzisiaj, Hellsport. To najprawdopodobniej będzie drugi śled dzisiaj. Tutaj jest taki sam. Ktoś chyba zgubił komplet. Jeszcze dwa i będzie komplet. Ogromny odpływ. Co za miejscowa w ogóle. Ciekawe, czy coś tam na dole bym znalazł. Jak to się mawia, jak nie zejdę, to nie zobaczę. Ale nie wiem, czy ja tam chcę schodzić. Na pewno nie chciałbym spaść. Patrzcie, jaki tutaj ładny kawał kwarcu przyczepiony. Kwarc albo marmur. No tu też widzę, że jest, ale to takie... Geologiem nie jestem.
Może dzisiejszy dzień uratuje drzewko szczęścia. Może coś pospadało z niego dzisiaj. Bo póki co to dość marnie to wszystko wygląda. Zaraz zobaczymy. Póki co to widzę, że ludzie tutaj chlali, narzucali kapsli. Tutaj z tego dołka zostało wykopane to sreberko. Sygnał 16 jest już w tym kawałku. Ja z reguły takich sygnałów nie kopię, ale taka cieniutka blaszka też mogła bić jak łańcuszek. Stary śledź, taki w sumie troszkę inny niż wszystkie. Tutaj coś mamy. Folię aluminiową. Podkopałem się pod jakiegoś prawdziwka albo jakiegoś innego dobrego grzyba, tylko że jest malusi. Mam nadzieję, że wyrośnie jeszcze tutaj. Zostawię, nawet nie będę tam jakoś wybitnie tego uklepywał. Niech rośnie, żeby był dobry na jajecznicę. No pieniążki, spadnijcie. Spadnijcie, jakieś złote obrączki, pierścionki, kolczyki, łańcuszki, no spadnijcie. Spadnijcie. No, ja was znajdę. Proszę zobaczyć, jakiś cymbał próbował chyba ściągać korę na rozpałkę. Albo nie wiem, próbował wyrąbać jedno z ostatnich dużych drzew na tych terenach. No cymbał, nie człowiek. A patrzcie jeszcze co znalazłem. Taką rurę z kranem. Ciekawe skąd to się tu wzięło. Może podłączymy wodę. Chyba rzucę to w krzaki, bo podejrzewam, że jeśli to zostawię tutaj gdzieś, to ktoś będzie próbował coś z tym złego zrobić. A przecież tego chyba nie chcemy. Bardzo ładny sygnał i już jest gdzieś tutaj. Czyżbym uprosił drzewko szczęścia?
Chyba nie bardzo, bo dało tylko folię aluminiową. A to nie jest szczęście. Chociaż szczęście dla drzewka, bo wykopałem tą folię spod jego korzeni. Jeszcze jedno ładne mrowisko. Super. To podobno może nawet być 2 metry pod ziemią. Mega, zawsze mi się mrowiska podobały. Kolejny guzik wpadł do kolekcji. Chyba jakiś zwyczajny, ale widać, że starszy. Super, stary kolcok. Bardzo stary. To na pewno nie jest II wojna światowa. W końcu jakaś monetka dzisiaj. 1972, 5 ore. W końcu. Ten krab to już nie był jakiś zwykły leszcz. Taki nawet zjadliwy. Już dość spory. Ale już tylko skorupka z niego została. I parę odnóży. A tam z tyłu za mną znajduje się ta góra, na którą ostatnio wchodziliśmy, z której są piękne widoki na miejsce, w którym mieszkamy, a stąd, gdzie teraz się znajduję, są piękne widoki na moją dobrą miejscóweczkę. Przeogromny odpływ dzisiaj jest. Ciekawe, czy na tej plaży by coś wychodziło. Jak zakupię sito, to na pewno to sprawdzę. Jeszcze nie kończę, ale chciałem pokazać Wam ogrom śledzi i innego badziewia. Oczywiście to jest gdzieś tam do przejrzenia, z bliska zobaczenia. Możliwe, że jest coś, co jest antykiem lub w ogóle coś wartościowego. Rzeczy przykuwające uwagę na pierwszy rzut to jest to kolcok. Tu mówiłem, to jest 5 ore, 72 rocznik. No i guziczek. On jest skórzany z jakąś blaszką w środku. Stary, ale nic specjalnego.